Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, z tej strony Marcin, Bartek. i witamy Was w Siemianowicach Śląskich na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego i zapraszamy Was na krótką relację. Krótką? Może nawet nie krótką, troszeczkę dłuższą. Chyba wyjdzie nam długa. Chyba wyjdzie nam długa. Porozmawialiśmy z kilkoma ważnymi osobami, właśnie organizatorami tych zawodów. Pierwszy puchar kolby. Pierwszy puchar kolby. W zeszłym tygodniu mieliście możliwość zobaczenia naszej relacji na żywo. Pobiegliśmy sobie wzdłuż wszystkich stanowisk strzeleckich. W tym filmie właśnie będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało w troszeczkę bardziej rozszerzonej formie. Oczywiście, tak samo na Instagramie i Facebooku jest cała masa zdjęć, które możecie zobaczyć. Myślę, że fajnie wyszło. Lecimy, Marcin. Lecimy. Cześć Łukasz. Witaj, cześć Bartek. Jesteśmy na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich na zawodach o puchar kolba. Jak to się stało, że jesteśmy tutaj właśnie dzisiaj 16 maja, no w tych pięknych okolicznościach przyrody, można powiedzieć. Zaczął się to tak, że zaczęliśmy współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim, z zarządem okręgowym tutaj w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach Siemianowicach Śląskich i dostaliśmy propozycję od łowczego okręgowego, aby wesprzeć te zawody wawrzynowe właśnie patronatem kolby. No i dzisiaj jesteśmy tutaj. Powiedz coś o nagrodach, które przygotowaliśmy właśnie dzisiaj dla zwycięzców. Jak się zdaje, nie tylko dla zwycięzców. Przygotowaliśmy nagrodę o wartości 22 tysięcy złotych i myślę, że warto, bo naprawdę są fajne zawody. Dopisało sporo zawodników. W przyszłych latach ściągniemy dużo większą liczbę uczestników, zawodników i chcemy do tego doprowadzić, żeby te zawody na tyle były elitarne, że już w pierwszych godzinach po ogłoszeniu, żebyśmy mogli wysprzedawać wszystkie bilety. Jest to nasz target, który, znając nasze zaangażowanie naszego zespołu, jest to do wykonania. Mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. Czyli ogólnie nie tylko jednorazową imprezę, ale też mamy zamiar współpracować przez następne lata. Dokładnie tak. I tworzyć, miejmy nadzieję, nową tradycję. Dokładnie. Moi drodzy, przed nami Michał Góral, instruktor. To jest dokładnie instruktor, bo to brzmi tak w sumie dość tajemniczo dla osób, które nie są tutaj w gronie. Instruktorzy zajmują się, można powiedzieć, wszystkim. To są ludzie od wszystkiego. Począwszy od tego, że właśnie między innymi strzelectwem, propagowaniem strzelectwa, ale instruktorzy również zajmują się gospodarką łowiecką, zbieramy plany łowieckie i to wszystko opracowujemy, przekazujemy to wyżej do zarządu głównego. Także bardzo szerokie spektrum roboty. Jak oceniasz właśnie pierwsze zawody o puchar kolby? Fajna impreza, świetnie zorganizowana. Dopisali zawodnicy z całej Polski, bo przyjechali z różnych okręgów do nas. Ilu zawodników wzięło dzisiaj udział? Ponad 70 osób. Ponad 70 osób. Czyli w sumie, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, to całkiem fajnie. Powiedz nam jeszcze taką rzecz o kolejnych poszczególnych konkurencjach, które mają tutaj miejsce. Strzelaliśmy dzisiaj sześciobój myśliwski. Konkurencja składająca się, jak sama nazwa mówi, z 6 różnych dyscyplin. 4 dyscypliny śrutowe, czyli strzelamy z broni o lufach gładkich, a 2 kulowe. Krąg myśliwski, inaczej to się nazywa po sportowemu skit. Są tam 2 wieże, z tych wieży puszczane są rzutki, są pojedyncze rzutki i są również dublety. Z każdego stanowiska przechodzimy i strzelamy te rzutki. Ta następna to jest oś myśliwska i to jest trap. Stoi się na takim bunkrze, spod tego bunkra wylatują rzutki pod różnymi kątami, i strzela się takie właśnie te rzutki odchodzące, tam też również są stanowiska, a później jeszcze robimy podchód, czyli idziemy i skradamy się, można powiedzieć, tak jakby gdzieś może na polowaniu, kiedy rzutek wychodzi, to się składamy i strzelamy. Później mamy przelot. Przelot, lub inaczej nazywany bażantem, to jest taka wieża, z której rzutki lecą zawsze w tym samym miejscu i kierunku, a strzelamy tam pojedyncze rzutki, strzelamy dublety. Kolejne to jest rogacz i lis, czyli na 100 metrach mamy tarczę i oddajemy 10 strzałów, po 5 strzałów do każdej z makiet i można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Kolejny jest dzik w przebiegu i to są tarcze dzika, które na odległości
50 metrów jeżdżą raz w jedną, raz w drugą stronę i to jest 10 przebiegów. 5 z prawej na lewo i z lewej na prawo również 5. Też można zdobyć 100 punktów. I kolejny jest zając. Zając to jest blacha w kształcie zająca, do której też strzelamy na 35 metrach i jak trafimy odpowiednio w klapkę, to tam się podnosi chorągiewka. I też 5 przebiegów w tą i 5 przebiegów w tą stronę. Dzięki za rozmowę. 16 maja 2021. Nasz ukochany Siemianowicki Zająco. Jak zawody. Na razie w miarę dobrze. 100! Pierwszy raz w życiu. Mam nadzieję, że te zawody wejdą już na stałe do kalendarza. Jak poszło? Jak w deszcz. Rewelacja, strzelanie super, wynik kiepski. Panowie czekają na swoją kolej? Już po. Jak poszło? To nie jest najgorzej, bywało lepiej. W tej chwili wszyscy zadowoleni, bo jeszcze nie ma końcowych wyników. Jeszcze przed czy już po zającu? Czekają panowie. Stresik jest czy na spokojnie? Już chyba Zeszło. Najważniejsze, żeby podejść na luzie. Witamy sędziego głównego. Witam wszystkich, nazywam się Tomasz Rybiński, jestem sędzią głównym dzisiejszych zawodów o Puchar Kolby, również jestem członkiem Komisji Strzeleckiej Naczelnej Rady Łowieckiej. Czy zawody, tego typu zawody myśliwskie są ważne z punktu widzenia przygotowania myśliwego do strzelania już na łowisku? Skuteczne strzelanie to też jest przede wszystkim bezpieczne strzelanie. Każdy myśliwy ma obowiązek bezpiecznego posługiwania się bronią, przede wszystkim musi się umieć nią posługiwać, musi robić to na tyle wprawnie, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i otoczenia. To jest jakby najważniejsze. Jak całość przebiega? Dobrze. To jest bardzo dobrze przygotowany obiekt, znany mi od lat, aktualnie dobrze zarządzany. Myślę, że należy się z tego cieszyć i pogratulować organizatorom. Ja dziękuję w takim razie za kilka słów wyjaśnienia dla naszych widzów właśnie na temat zawodów i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Michał Gawdzik, łowczy okręgowy Okręgu Katowice. Tak, Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach, dokładnie. Michał, powiedz, jak oceniasz tą imprezę? Po tym, czy impreza jest udana, wiadomo, decydują zawodnicy, bo nie ukrywamy, że zawody są organizowane dla nich. Z tego, co się orientuję, wszyscy są bardzo zadowoleni, a ich uśmiechnięte miny tylko świadczą o tym, że zawody się przynajmniej na razie udały. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy zdecydował, że strzelamy dzisiaj w 6-boju, czyli strzelamy 6 konkurencji, trapa myśliwskiego, skita, przeloty zająca oraz dzika oraz rogacza i lisa. 6-bój jest tradycyjną formą, której nazwa już jest od kilkudziesięciu lat w polskim strzelectwie myśliwskim. Ile razy do roku rozgrywane są tego typu zawody w kręgach łowieckich? W całej Polsce odbywa się kilkadziesiąt zawodów wawrzynowych, natomiast tutaj w naszym okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach odbywają się 3 zawody wawrzynowe, w tym jedne mistrzostwa Polski klasy kół łowieckich. Czy w tych zawodach, bo wiadomo, że myśliwi są strzelcami, ale to nie są wszyscy strzelcy, którzy są w Polsce, są też strzelcy sportowi. Czy oni też mogą wziąć udział właśnie w tego typu zawodach wraz z myśliwymi? W zawodach wawrzynowych udział mogą wziąć tylko i wyłącznie myśliwi, natomiast w każdych innych zawodach myśliwskich oczywiście mogą wziąć również osoby, które myśliwymi nie są, tylko muszą oczywiście posiadać ubezpieczenie OC. Jest z nami pan Bogusław Bauer, pracownik zarządu głównego PZD-u w Warszawie. Zajmuje się pan strzelectwem i strzelnicami, tak? Tak. Dzisiaj mamy samych myśliwych. Czy też zdarzają się takie sytuacje, że na tego typu zawodach biorą udział strzelcy sportowi? Są uzgodnienia z PSSS, czyli strzeleckim tym stowarzyszeniem, gdzie powiedzmy będzie tak zwany junior PZT-u, czyli to wyjście taka ręka do młodzieży, czyli od 12 roku życia do 18 będzie mógł startować, ale nie w centralnych, tak jak dzisiaj,
tylko powiedzmy, jeśli zarząd na przykład Katowice będzie organizował jakieś inne zawody nie szczebla krajowego, wtedy taki uczestnik, czyli junior PZT-u będzie mógł startować. Tylko z tym, że będzie otrzymywał tak zwaną licencję od Polskiego Związku Łowieckiego, musi mieć oświadczenie opiekuna, a opiekunem musi być członek Polskiego Związku Łowieckiego, a oprócz tego dodatkowo jeszcze zezwolenie od lekarza, że może uprawiać daną dyscyplinę. No i oczywiście poświadczenie od instruktora i sędziego prowadzącego strzelanie, też zaświadczenie, że został przeszkolony z bezpieczeństwa, z posługiwania się bronią i będzie mógł strzelać, ale pod okiem opiekuna, czyli opiekun będzie stał z tyłu za plecami strzelającej osoby. Czyli można śmiało powiedzieć, że otwieramy się na młodych strzelców? Tak, otwieramy się na młodych strzelców. No, w ramach współpracy, powiedzmy, będą mogli startować też właśnie nie w centralnych, ale powiedzmy w regionalnych. Ci zawodnicy, którzy mają licencję na broń gładkolufową, ale chcą powiedzmy postrzelać, spróbować swoich sił w konkurencjach myśliwskich na przykład. Ja dziękuję uprzejmie, bardzo miło się rozmawiało. No niebawem będzie tutaj ogłoszenie wyników. Do zobaczenia, miejmy nadzieję, za rok. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą relację. Jak Ci się podobało? Mnie się podobało bardzo fajnie, fajna atmosfera, zdrowa rywalizacja w przyjacielskiej atmosferze. Powiem Ci, ja jestem pod wrażeniem tego, że wszystkie dyscypliny były takie skillowe bardzo i faktycznie nasi myśliwi musieli się wykazać sporymi umiejętnościami, no i wygrał najlepszy. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Przywalić z dzwona. No dobra, i do zobaczenia w następnym odcinku. Powiedzcie ładnie, dasz bór. Dasz bór. Dasz bór.